Dzień dobry, dzień dobry. 3 stycznia, piąteczek. My sobie zrobiliśmy dzisiaj wolne i chcemy zdobyć tutaj jeden z którychś ze szczytów. Jesteśmy wydale na parkingu. Tak jak widzicie, w porównaniu jak byliśmy latem, jest bardzo dużo miejsca. Można zaparkować śmiało. Więc pilnujcie, więc patrzcie i sprawdzajcie pogodę, pilnujcie pogody. Może uda Wam się trafić okno pogodowe. My na takie okno liczyliśmy, ale nie ukrywam, że zaczęło teraz tak pruszyć śniegiem jeszcze chwilę temu. Zaraz Wam pokażę dokładnie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj na parkingu. Tu mamy stację. Naszym planem jest Kinder Scout, ale czy nam się uda? Zobaczymy. Na razie idziemy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć nasz odcinek właśnie tutaj z wyprawy na Kinder Scout, to serdecznie Was zapraszam. Latem zdobywaliśmy go dwukrotnie. Próbowaliśmy go za pierwszym razem zdobyć. Nie udało się. Za drugim razem już z sukcesem. Także zapraszam Was na ten wcześniejszy odcinek wakacyjny, a my dzisiaj w styczniu próbujemy zdobyć go ponownie. Tutaj mijamy Visitor Center. Teraz jest zamknięte, ale normalnie tutaj jest pole, na którym możecie się przespać, pole namiotowe. Zobaczcie, tutaj też jest drogowskaz i my będziemy się kierować dokładnie tą drogą tutaj, na ten piękny orzech, tak jak idą ludzie, ale można iść, tak jak ta strzałka pokazuje, jeszcze w tamtą stronę. Także kwestia decyzji. My staramy się zapisać naszą trasę dzisiaj, bo tak jak mówię, jakiś cel jest, chcemy dojść jak najwyżej, ale czy nam się uda, czy nie, to się okaże, bo pogoda po prostu może zweryfikować nasze plany. Na razie idziemy i zobaczymy, jak to dalej nam pójdzie. Dochodzimy do pierwszej furteczki, a nie, ona jest tak delikatnie. Aha, chłopcy chcą iść tam, a ja myślałam, że pójdziemy prosto. Zaraz zweryfikujemy. Tam się idzie na Jacob Ladder, więc może ta trasa jest dłuższa w lewo, ale taka mniej wymagająca. Tutaj natomiast schodzimy, przynajmniej parę razy, te 2 razy schodziliśmy właśnie tędy i wydawało mi się, że pójdziemy właśnie tutaj. No, otwieramy czy nie otwieramy? Otwieramy. No dobra, to idziemy jednak tędy. Ja sobie wyobrażałam, że pójdziemy w prawo, tak jak schodzimy, ale słuchajcie, jest lód. Jest ślisko. Więc tak ostrożnie. Dobra, szybka zmiana, jednak idziemy przez ten Green Slope Knoll. Nie wiem, jak to się poprawnie mówi. I wtedy wejdziemy tam z tamtej strony na tą górkę. No i zobaczymy, jaka będzie pogoda, czy pozwoli nam tam ten kawałeczek jeszcze podejść do Kinder Scout, czy będziemy musieli już wracać. Zobaczcie, bo to jest niefajne, ale z drugiej strony też jest lód. Więc idziemy, trzymajcie kciuki za dotarcie do celu. Co, trochę lodu jest? Tutaj już dochodzimy do naszej magicznej bramki i tam już taka droga jest może nie taka kamienista jak tutaj, ale taka, z tego co pamiętam, taka bardziej prosta. Zaraz zobaczymy. Na razie tu jest trochę ślisko w niektórych miejscach i trzeba uważać. Chociaż nam już się zrobiło gorąco od tego kawałka, jak przyszliśmy. Muszę chwilę tutaj jeszcze nagrać, bo tam pięknie słońce wychodzi. Zobaczcie, trochę ludzi jest. Nie wiem, czy ci sami, co przyjechaliśmy razem na parking. Tam mamy wioskę Dale. Tak jak widzicie, kawałek trzeba przejść, bo gdzieś tam, nie wiem, czy dobrze teraz pokazuję, gdzieś tutaj jest parking dopiero. Tam mam tor, ale to jest zasłonięty chmurami. Ciekawe, czy wczoraj była ładniejsza pogoda, bo u nas wczoraj było przepięknie. Tutaj też jest dzisiaj fajnie. Tylko boję się, że po prostu nie zdążymy zejść, jak będzie jeszcze jasno. I to wtedy robi się problem. Ale dzieciaki walczą. Patrzcie, jak pięknie.
Tam jest wodospad. Widać go. Zaraz go przybliżę. Tak, mamy śnieg, taki, że zostawia ślady, ale zobaczcie, jesteśmy coraz wyżej i tam pięknie tam widać wodospad, ten, o którym Wam wspominałam, który możecie zobaczyć na naszym pierwszym filmiku, jak zdobywamy Kinder Scout, przepraszam. Tam jest właśnie takie magiczne, piękne przejście, no a my tu jeszcze wyżej. Nadchodzi taka mgła, ale tam już ktoś wyżej doszedł. Z psem jest szybciej iść, bo pies ciągnie, powiem Wam szczerze. A dzisiaj wyjątkowo z nami idzie, bo tutaj wiemy, że jest ok. Gdzieś jak jeszcze z tyłu idziemy. Żebyśmy chociaż do tej pierwszej tej górki doszli, to będzie duża satysfakcja. Ale patrzcie, jak mgła idzie szybko. Już teraz prawie nic nie widać. O ja, jak fajnie doszliśmy. Tak, bo maluchy, powiem Wam szczerze, dzisiaj jakąś słabszą kondycję mają, mimo to, że zjadły dobrego omleta proteinowego. To jakoś mega poweru nie mają. Ale tu jest, powiem Wam, fajnie tak. Inaczej. Inny klimacik. Wybierzcie się chociaż na taki krótszy spacer. Nie musicie zdobywać szczytu. My też, mówię, wszystko w miarę naszych możliwości. Nie będziemy cisnąć, że mamy odbić rękę na szczycie. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to po prostu wracamy. Zobaczcie, jaka pogoda nagle się zrobiła taka mgła. Fajnie, bo jeszcze coś widać. Ale zobaczymy, jak długo. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, ale zobaczcie, zaczęło znowu padać. Jesteśmy, ile było tam? 437 metrów? Czyli tutaj, tędy wchodząc, naprawdę pokonuje się szybciej ten dystans, jeśli chodzi o wysokość. No ale jest to naprawdę wymagające. Na pewno nam się zrobiło bardziej gorąco. I od razu Wam powiem, że warstwy, które na sobie mamy, łącznie z tymi galotami przeciwdeszczowymi, no po prostu robi się trochę ciepło. Tak. Chcesz się przywitać? Tylko nie skacz na mnie, bo już zawsze zostaje pobrudzona. To jest niesamowite, słuchajcie. 30 sekund później posiedzieliśmy tutaj, na tych kamyczkach. Widzieliście, jak zaczęło padać, nagle patrzcie, jak pięknie. Widoczność o wiele lepsza. My musimy się kierować tam, jeszcze na tą górkę, gdzie tam mgła. Ale wodospadem jest tutaj cudnie iść. Więc taka jest pogoda w kratkę. Fajne doświadczenie, nowe. No ale zobaczymy, jak długo nam się to będzie podobać. Tak, to już idziemy na samą górę. Tak, tak. Ale nie jesteśmy sami, też są dzieci. Także ktoś ma też takie szalone pomysły. Na razie jest fajnie, chociaż... Ale śnieg jest super. Super. Można rzucać śnieżkami. Ale pięknie, patrzcie, jak tam się rozpogadza. Tutaj zresztą też. Odpoczynek? Idziemy, nie siedzimy. Zobaczcie, jak się ładnie rozpogodziło. Już naprawdę nie mamy daleko do tej furtki. I patrzcie, już widać szczyt. Ten pierwszy, co prawda niższy, ale widać. Może tutaj na górze, Alicja. Może uda mi się mapę otworzyć i zaznaczyć to miejsce. Zobaczymy. Zobaczcie, tu jest ta jeszcze dróżka. Minęliśmy teraz tych państwa. Powiedzieli, że byli przy samym Kinder Scout. Tylko że nic nie widać, jest mgła. Dobra, tu musimy wejść. Cześć. I troszkę tu jest spinaczki, widzę. No nie będę Wam otwierać drzwi, musicie sobie poradzić.
Troszkę tu jest takich schodów, ale przestał padać śnieg, więc trochę lżej. Może uda nam się nadgonić. Pierwszy szczyt zdobyty. Nie powiem wam, jak się nazywa, bo ta nazwa jest bardzo dziwna dla mnie do wymówienia. Dobra, tutaj byliśmy na tym szczycie. Teraz idziemy dalej. Tak jak widzicie, mapy, ślady ludzi są, więc ktoś tutaj szedł tędy. Nie ktoś, bo tutaj mijaliśmy parę osób. I tak naprawdę nawet z małymi dziećmi, z pieskami, więc jest okej. Nawet chwilkę temu szedł pan z dzieckiem na plecach, na tym specjalnym takim, nie wiem, czy to jest jakiś plecak dla dzieci do noszenia po górach. Także spoko. Idziemy dalej, zobaczymy tutaj ten kawałek. Słuchajcie, idziemy dalej. Wszyscy tutaj rzeźko, dziarsko. Ten odcinek nie jest taki wymagający. Słuchajcie, gdzieś tam w dole wodospad. Mam nadzieję, że tu idziemy tam, gdzie chcemy. Chociaż od razu wam powiem, niestety czasami wieje i pewnie mnie nie słychać. Nie możemy namierzyć tego punktu Kinder Scout, gdzie... Jak się nazywa taki punkt oznaczający ten szczyt? Właśnie nie wiemy dokładnie, gdzie on się tutaj znajduje. Tak jak w Cadwell mogliśmy sobie rękę czy skafelpak. Co za chwilę ktoś upada. A śmieją się z taty, że robi ślizgi. Także jak ktoś był na Kinder Scout i wie, jak odnaleźć ten punkt, dajcie znać. My z chęcią tutaj wrócimy nawet na wiosnę. To będzie taki kolejny cel. Teraz już wiemy, która trasa jest najkrótsza, ale też najbardziej wymagająca. Zobaczcie, teraz już wiemy, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy koło tego grzybka, czyli jak oglądaliście nasz... No grzybek, tak skała tak wygląda, grzybek. Jak oglądaliście nasz pierwszy filmik, jak wchodziliśmy na Kinder Scout, to właśnie w tym miejscu tak naprawdę zakończyliśmy naszą podróż. Spędziliśmy sobie tutaj tym dołem, właśnie tak jak jest wodospad. Tu się mijamy z ludźmi. Zaraz zobaczymy, jak dalej. Dokładnie tutaj sobie siedzieliśmy przy naszym pierwszym wejściu i wcinaliśmy jedzonko, bo nie wiedzieliśmy tak do końca, gdzie dalej mamy iść, a też jest taka pogoda słaba była. Teraz tutaj widzę trochę więcej ludzi. Ale fajnie, co? Super, dla samych widoków warto wejść. A tutaj w dole właśnie jest wodospad. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo czasami wiatr wieje. Tak jak mówiłam, zgubiłam część od mikrofonu. I tak naprawdę pierwsze nasze wejście to było tutaj przez ten wodospad, tym wodospadem. Oczywiście jest to super, od razu wam powiem, jeżeli tylko, tam też ludzie idą, jeżeli tylko jest ciepło, my idziemy dalej.
Bardzo pada. Wieje. Tak, tutaj szliśmy ostatnio. Patrzcie, jak fajnie, bo tutaj gdzie jest ta woda, trzeba przejść delikatnie i do góry. Ale myśmy też chyba tamtą ścieżką szli, tam dołem, prawda? Tak, dobrze idziemy, dobrze idź, no. Ja już pierwszą glebę zaliczyłam, że tak brzydko powiem. Moje dzieci się śmiały ze mnie. Ale spodnie przeciwdeszczowe się sprawdzają. Oczywiście chłopcy powiedzieli, że nie, absolutnie nie potrzeba. Ale ten, kto się słucha mamy, ten wie, że warto. O, właśnie wpadł do wody. Patrzcie, jak pięknie, jak w ogóle cudownie tutaj. Jak to fajnie pozamarzane, wow. Ale mi się, wiecie co, marzyła mi się taka wyprawa w góry zimą i zdobycie jakiegoś szczytu. Oczywiście z chęcią bym zrobiła jeszcze kilka innych, ale tutaj tak jest super. Słuchajcie, łatwo się tutaj można zgubić, ale są takie płyty położone i tak naprawdę no trochę ludzi tutaj chodzi, więc ta droga jest wydeptana, ale mi się wydaje, że i tak nie dojdziemy do tego miejsca, gdzie można sobie, że tak powiem, przybić rękę, że jesteśmy na Kinder Scout. Coś nie możemy tego punktu namierzyć. Tutaj chwilę tak nie wieje. Jesteśmy pomiędzy tymi skałami. No i teraz trzeba przejść. A czemu tam dołem nie pójdziemy? No ja też bym poszła w lewo. W lewo. No właśnie, ja też bym tam poszła. Mi się wydaje, że tam to takie przejście, co jest jak pupka wygląda. To ja tamtędy szłam. Wtedy. Naprawdę na pupie będziesz jechał? Nie, Ala, proszę Ciebie. Idźcie. No nie jest to łatwe, powiem Wam. Trochę tutaj jest wymagające, żeby przejść. Można łatwo dzisiaj odnaleźć ślady na tym śniegu, więc to jest super. Ale my chcemy zejść. O, kamera mi się odwróciła. Sorki za taki obraz. Ale coś tutaj się przestawiło. Fajnie widać.
widoczność prawie zaledwie kilkumetrowa. Więc trzeba się blisko trzymać siebie, żeby iść dalej. Przerwa na kanapki, tak jak widzicie, parówki, wyjątkowo kanapki i na szampana. Co prawda jeszcze nie doszliśmy na szczyt. Nie wiem, czy nam się uda tam dojść wyżej. Pies czeka na szampana. No właśnie, czyli, dobrze, no to czyli my, no właśnie, teraz idziemy na to i po prostu zjedziemy. czyli my powinniśmy po prostu iść tutaj, tak jak te skały, tak jak te skały, to tam powinniśmy iść na Kinderscout, tak? No dobra. No dobra, to taka mała aktualizacja, bo tutaj już przed chwileczką było widać tą skałę, teraz nie. Do Kinderscout jeszcze trzeba iść tam kawałeczek dalej. I teraz nam mapy pokazują, my idziemy taką ścieżką, którą tak naprawdę nawet na Google Maps zobaczycie. Więc to nie jest tak do końca bezpośrednio droga na Kinderscout, bo trzeba po prostu gdzieś tam odbić. No, wrócimy tu na wiosnę. W każdym razie i tak czujemy dużą satysfakcję, bo osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. No może bez tego top szczytu, ale i tak jest super. Teraz schodzimy kierując się na Jacob Ladder, czyli schodzimy w przeciwną stronę niż jak wchodziliśmy podczas wakacji. Też ten filmik możecie zobaczyć. Jest to część druga, kiedy zdobywamy Kinderscout. Także serdecznie zapraszamy, a my zobaczymy się już za chwilę dalej, jak przejdziemy jeszcze kawałeczek, bo widzicie, pogoda się zrobiła piękna, biała, ale nic nie widać. Tutaj, tu jest ten taki słynny kamień, nie wiem, czy go tak dobrze widać, który taki instagramowy. W każdym razie my jesteśmy już bliżej niż dalej, w sensie bliżej zejścia. Powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, ile czasu idziemy. Dokładnie. Zaraz się zapytam, to Wam powiem. Chwilowo nie wieje. Jesteśmy pod tą górką. I już tutaj schodzimy tak naprawdę, tutaj jest już taka droga tylko i wyłącznie w dół. Też są tutaj takie schodki. Jak Wam nagrywałam filmik wiosną, znaczy latem, jak tutaj byliśmy, to zjeżdżali tutaj rowerzyści. To jest właśnie ten odcinek. Gdybyście chcieli zobaczyć dokładnie, jak on wygląda, to właśnie na naszym YouTubie jest część druga, jak wchodzimy na Kinderscout. I to jest właśnie ten odcinek taki, on jest mniej wymagający, ale jest dłuższy. Na pewno dłużej się tędy idzie i tak jak na samym początku Wam mówiłam, chłopcy chcieli tędy wejść i byśmy wtedy szli dokładnie tą drogą i tak dookoła, tak jak właśnie za drugim razem tutaj wchodziliśmy. Ale dobrze, że ich namówiłam, żeby iść bardziej pod górkę na początku, bardziej intensywnie, ale za to szybciej tą drogę pokonaliśmy i szybciej doszliśmy do celu. Maluchy wymyśliły, że można zjeżdżać z górki na pupie. Tu jest taki lód.
No tu nie ma takiego, ale tu jest górka znowu. Tą górką nie zjedziesz? Tak. Jest poślizg. Dobre. O! Tata leży! Tata leży! Tak, tutaj jest mniej śniegu zdecydowanie, a już jesteśmy dosyć nisko. Za chwilę dojdziemy do takiego rozejścia się dróg, ale najpierw musimy tutaj pokonać tą. Dobra, widzicie, jesteśmy tutaj na tym zejściu, już tutaj przy tym punkcie. Teraz kierujemy się tutaj w lewo, będziemy schodzić. O, tam fajnie widać tę drogę, musimy dostać się do tej drogi. Schody są tutaj mega śliskie, więc naprawdę będziecie się wybierać tą drogą tutaj na Kinderscout, to od razu Wam powiem, że no, schody tutaj zwalniają, bo one są bardzo widzicie, pokryte takim śniegiem roztopionym. I niestety to bardzo spowalnia, bo jest po prostu ślisko. To wchodzicie do góry, to schodzicie ślisko. Także generalnie ja bym tędy nie wchodziła. To już jesteśmy przy tym słynnym mostku. On wiosną wygląda i latem cudnie, ale i teraz jest niczego sobie, więc fajnie tutaj sobie stryknąć fotkę. To właśnie jesteśmy tutaj, zaraz Wam pokażę, że to będzie znak przy Jacob Ladder. Że woda zasuwa równo tutaj przez strumyk. Jesteśmy już na dole i tak jak widzicie, śniegu nie ma, ale tam wyżej, tak jak schodziliśmy, ten śnieg jeszcze pewnie się trochę utrzyma albo napada. No już tutaj przechodzimy przez te furtki w stronę wioski. Jaki mamy czas? Dobra, doszliśmy prawie do końca. Tutaj się zaczyna przejście z National Trust, zaraz Wam pokażę. I tak naprawdę wchodząc przez Jacob Ladder, właśnie tędy można się kierować. Tu jest jeszcze ich, już idę. Tu jest jeszcze ich takie oznaczenie. Tu jeszcze ten mostek mijamy i w lewo na tą farmę. Tu z tą farmy dochodzi się dalej. Ale fajnie jak coś mieszka. Charakterystyczna budka telefoniczna, znak trochę przekrzywiony, ale pisze Jacob Ladder, 1 mila. O, nawet nam szybko poszło. A tutaj już wracamy właśnie dalej 1,1/4 mili. Wydawało mi się, że szybciej, no ale okej, idziemy dalej. Nam ostatnia prosta tutaj tą ścieżką do zejścia, ale jesteśmy mega padnięci już.
drogowskazie. Także zdecydowanie zimą polecamy Wam iść na tego knola, a nie przez Jacob Ladder, bo tutaj droga jest dłuższa i bardziej tak naprawdę wymagająca i niezbyt bezpieczna dla dzieci. Teraz już po ciemku wracamy z tym. Dobra, doszliśmy koło Orzecha. Pamiętajcie, że ten punkt z Orzechem jest bardzo ważny. I teraz już szczęśliwie, ale o zmroku jesteśmy tutaj przy pubie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, oświetlone. Patrzcie, jaka jest informacja, 1577. Taki stary ten dom jest? Ten pub. No, dobra, dobra. Być może. Wchodzimy do pubu. Tak od tyłu wchodzimy, żeby można było z psem wejść. To jest tak fajnie klimatycznie. Później Wam pokażę jeszcze całą salę. O, i kominek, który się nie pali. Ale zobaczcie, jakie tu jest zdjęcie, patrzcie. Kinder Scout 1939. Wow, fajne. Będę wracać, to nagram tamtą salę, bo tam jest, ludzie jedzą. A tu jest ta główna część. Kominek, pełno ludzi. Kończymy. Jest 18:30. Zasiedzieliśmy się trochę w tym pubie, ale jest naprawdę tutaj super. Także gorąco Wam polecamy. Jeżeli macie tylko ochotę tutaj wpaść, to jest to miejsce godne polecenia. Jedzenie było wyśmienite. Nawet zrobili gluten-free rybę dla mnie, także jestem mega, mega szczęśliwa. Jesteśmy bardzo zmęczeni, także, ale jednocześnie tacy bardzo zadowoleni, że nam się udało. Życzymy Wam również sukcesów w zdobywaniu Waszych szczytów w tym roku, zdobywaniu Waszych innych pięknych miejsc. Jeżeli tylko macie ochotę przyłączyć się do naszej przygody, to oczywiście zapraszamy na nasz kanał. Patrzcie, jakie piękne jeszcze gwiazdy. I oczywiście czekamy na Wasze komentarze i na Wasze lajki. Także do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiamy.